I witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Final Fantasy XVI. To co, ostatni zestaw misji pobocznych nam tu jeszcze został? Clive. Spytał genezę? This is it then, brother. Już czas, bracie, czeka nas ostatni taniec z Ultimą. Tylko założyciel wie, co nas tam czeka. Indeed. To prawda, ale damy radę. Nie zawiedziemy naszych przyjaciół. Wszyscy w ciebie wierzą, Clive. Poszliby za tobą na koniec świata. You're wrong. To nie tak. Moi przyjaciele nie idą za mną. Oni dają mi motywację. Nie zaszedłbym tak daleko, gdyby nie oni. I gdyby nie ty, Joshua. Dałeś mi swoje błogosławieństwo i mianowałeś tarczą. Bez ciebie nie wiem, jakby mi się udało przeżyć. Byłeś ze mną nawet po tym, jak zostaliśmy rozdzieleni i wiem, że będziesz ze mną, aż to się skończy. Of course. Oczywiście, bez względu na to, jak to się skończy. No dobra, dla chcącego. Joshua, what's wrong? And don't say nothing. It's not nothing. I've received word from Cyril. The Undying have found Father's will, or something akin to it. His will? How and where? In the crypt beneath Rosalith Castle. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the duchy yet remained. And in the process of doing so, they found a letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. I have been meaning to go, but would you join me? No pewnie, chętnie. Nie teraz, nie, no tak. Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I'm ready to leave when you are. Tylko, że jak to lista zakupów, a my życie narażamy. Ale cóż, list ojca, albo lista zakupów ojca. No to spójrzmy na mapę świata i wyruszmy do taboru. O! Na miejscu, jak dobrze wyszło. Your Grace, my lord, I trust your journey was not overly onerous. Cyril, you found a letter from Father. Yes, I have it here. If you would do us the honor, my lord. Wiem, że w związku z nadciągającą wojną proszę was o wiele, ale nie widzę innego wyjścia na zapewnienie bezpieczeństwa naszemu księstwu i rodzinie. Lecz nawet jeśli uda się nam poskromić dzikusów i odzyskać oddech smoka, groźba plagi wciąż nad nami wisi. I przezwyciężymy ją tylko wtedy, gdy Rosaria się zjednoczy. Poczyniłem odpowiednie plany, lecz na naszej drodze stoi tyle przeszkód, że kontynuowanie mojej pracy pewnie spadnie na was. Wiem, że macie dość siły, odwagi i woli. To będzie ciężki spadek, dlatego oferuję wam coś więcej, byście pamiętali o miłości i zaufaniu, jakimi darzę was obu, wasz ojciec. An inheritance. It would seem the late Archduke penned this missive shortly before his passing. The day before we left for Phoenix Gate. What are these plans he spoke of? His plans for the duchy, Your Grace. Your father entrusted them to my predecessor, the former bearer of the Burning Quill, who entrusted them in turn to me. The complete emancipation of bearers is their stated aim. But your father's dream did not end there. His Grace also spoke of building hospices to care for those stricken by the curse, and the founding of a new university to further the development of non-magical technologies. With the blight spreading ever more widely across the twins, Archduke Elwyn saw this as the only means of securing Rosaria's survival. He wished to see men and bearers treated as equals. To see centuries of common wisdom overturned. Small wonder he did not think it achievable within his lifetime. But he thought it achievable nonetheless.
Had he not, he would never have written this message. Nor would he have entrusted his vision to his most faithful aides, those who would have stood with you, shielded you from the machinations of the less benevolent personages at court. It's a pity only they are still with us. 'Tis true that those most loyal to your father were the first to suffer the Duchess's wrath. But one at least remains, and she has come bearing gifts. What do you mean? Mayhap it is better that she explain, my lord. After all, the duties entrusted to me by my predecessor extended only to recovering His Grace's will and arranging a meeting with the one who might execute it, or a part of it at least. And where is this woman? She awaits you in the archive, Your Grace. Thank you, Cyril. Shall we then? No to ruszamy. O! A tak jakoś niedaleko. Może to i dobrze. Nie będziemy musieli z nikim walczyć. My lord, your grace. I hardly recognize you. I am Goditha, retainer of House Rosfield, loyal servant to the Phoenix and his shields. Your father, the Archduke Elwyn, entrusted me with the delivery of a gift. I only hope you can forgive my tardiness in bringing it to you. Lift up your head, Lady Goditha. You have our gratitude for your service to our house and to our father. I merely did my duty, as any proud Rosarian would. My lady, perhaps you could explain a little more? What exactly is the gift you bring? As I'm sure you know, it has long been the custom for the children of House Rosfield to be presented with certain keepsakes upon their coming of age. Indeed it has. Our father often spoke of the day when our turn would come. And had he lived to see it, he would have presented you with the treasures I bear. Matching armbands for you both. Alas, he did not live. Indeed, he was taken from us even before they could be completed. He had intended to claim the Heartstone with which each armband was to be finished himself, but it was not to be. And his gifts remain incomplete. I see. It saddens me to bring them before you, as they are. It was your father's wish that you be presented with the finished articles, not these works in progress. But with his grace long since gone, and the stone left unclaimed, I had little choice. You are grown men now, and his house is yours. And while I would not presume to insist upon your claiming the Heartstone in his stead, I know that nothing would have pleased him more than for you to do so. Thank you, Lady Goditha. What say you, Clive? What else? Of course, my lady. May our father's will be done. Oh, I am much obliged. Do you know where we might find this Heartstone, my lady? I do. Though it may be a matter of a good deal more than simply happening upon it. It is found in the bellies of elder griffins, you see. We do at least know where to find one. A certain specimen has made its nest in Titan's Wake, not far from here. A certain specimen? You are most perceptive, Your Grace. In answer to your unspoken question, yes. In fact, this is the very same beast your father meant to slay. I have been tracking its movements since you were but a boy. Were you to slay it in his stead, as men of House Rosfield, it would surely make your father proud. What say you, Joshua? What else?
Walka nas nie ominie. Zresztą to dobra rozgrzewka przed ultimą. Ło! Lordzie Cyrylo. Zostawmy Ivan's chłopa w wake is to the spokoju. south of here. But we must not be hasty. The good lady has been disappointed once already. Nie no, to nie możemy zawieść starszej pani. Rozumiem, a ze Złotej Ścieżki będzie chyba bliżej, a na pewno łatwiej. Ostatnie spotkanie przed finałem. No, prawda jest taka, że jak już wejdziemy na tę finałową misję, to wydaje mi się, że odcinek max 2 i mamy temat zamknięty, ale jesteśmy tak blisko zaliczenia wszystkich pobocznych, że grzechem by było nie zrobić tego przed finałem. Nawet jeżeli by trzeba było jeszcze kilka dni poczekać. Chociaż liczę, że tym razem, no może przed Asasynem się nie udało, ale tym razem już przed Spider-Manem musi się udać. Albo na początku Spider-Mana w najgorszym wypadku. Tutaj jesteśmy. Czym cię zaatakować? Brat tam sobie radzi. Taki ruchliwy, dobra, już wiem. Podlecimy ze sztormem. I na połówkę. Aj! Liczę, że do połówki go ściągniemy. Okej. Zjeżdża na dół. Gleba. No i teraz obić chłopaka. Też trzeba przyznać, że bestia całkiem... No właśnie, całkiem mocna. Nieźle się trzyma. Możemy tonik siły przetestować. Wjechał. Dobra. Żar. Jeszcze te stare pazury. Brat to się chyba nudzi trochę. Kurczę, no ale trzeba przyznać, że bestia twardo się trzyma, no. No robię wszystko, co tu potrafimy najlepiej. I nic z tych rzeczy. Ciekawe, czy przez to, że z bratem tu latamy, on nam psuje statystyki, na bank. Brat, weź go tam. Okładaj, sztorm, ale nie wiem, czy nie za szybko. Zapomniałem, że sztorm do połowy zjeżdża. A nie! Potrafi przekroczyć linię. No to spoko. To może i dobrze wyszło. Będzie pluł. My też. Idealnie. No, leżysz! Chyba najsłabszy z ataków, jaki mamy do zaoferowania. Żarudak, ale kto wie, może żarudę dzisiaj wymienimy na coś ciekawszego. Przy takich przeciwnikach. No chyba potrzebujemy 5,5 tysiąca, jeżeli dobrze pamiętam. Kamień serca. No! To wracamy do koleżanki. I expect Lady Godotha will know. Najgorzej, że będziemy musieli się jakoś tym teraz podzielić, bracia. Ojciec to by pewnie 2 chciał. Dla chcącego. Jesteś tym chcącym, bracie? Oh, thank the Founder you were safe. The Griffin is slain then? And the Heartstone claimed. Yes. This radiant luster, like frozen flame. It is just as your father described it. Thank you, my lord. Your grace. Your father would be so proud. Lady Godotha, the lapidary is ready. Thank you, Cyril. I will be with him shortly. If you would excuse me, I shall have the stone cut and set forthwith. The armbands are complete. Pray, take them. They are yours, after all. Heartstone is harder and more enduring than garnet, or even ruby. It symbolizes unwavering will and devotion. And the graven vines encircling the stone represent the unbreakable bonds between you
It's a message. Father knew we had enemies both inside and outside the duchy. Enemies who would thwart his vision. Only with unwavering devotion would it ever be realized. And only if we stood together, as phoenix and shield, as brothers in arms, only then might those enemies be overcome. Indeed. His Grace knew the enormity of the task he would entrust to you, his heirs. But this was more than just a message. It was a promise. That he would always be with you. Thank you, Lady Goditha, for remaining the steadfast custodian of our father's will. Forgive me, my lady, but there is something I don't quite understand. The Undying told me that after father died, mother claimed all of the ducal treasures for her own. Even if the armbands were incomplete, she would surely not have overlooked them. So, how were you able to keep them from her? Because I was the keeper of the vault. Though I was but a lowly servant, your father spoke to me of his intentions for the bands, of the deep love he had for both of you, and his hopes for your future. In the days before the disaster at Phoenix Gate, I discovered that the Duchess had ordered her jewelry be sent away from the castle. It was then that I knew she meant to betray us. I tried to warn your father, but it was too late. When word of the fire reached Rosalith, I knew my time was short. So I took up the armbands and I fled into the night. And thank the Founder you did. Yet my duty to your father was incomplete. Not knowing what else to do, I followed the Griffin, thinking I might claim the Heartstone on its passing. And so my pursuit continued, until Lord Cyril appeared before me. He informed me that His Grace's will had been recovered, and that his sons were alive and well. Lady Goditha, on behalf of my father and all the people of Rosaria, I thank you for your loyal service. As do I. Thank you, my lord. Your Grace, for coming back to us, for giving my service meaning. Skoro tak... Chwyt założyciela, wyjdź z grobowca. No to skomplikowane. The bands suit you well. It must be gratifying to finally receive the inheritance that was denied you for so long. It is. And we thank you for the part you played, Cyril. If you would permit me to play my part a little longer, might I suggest that you make your way to your father's memorial atop Hawk's Cry Cliff? Let him see that you have received his blessing, and that his vision lives on in you. I suppose it would be churlish not to. What do you say, Clive? Should we pay father a visit? I think we should. I was hoping to be able to offer him my thanks before we left for Origin. Your father's helm is enshrined there. It has been since the day we recovered it from Phoenix Gate. I prithee claim it, for it too is a part of your inheritance, and I do not doubt that your father would prefer it in your hands than perched upon some lonely rock. Thank you, Cyril. Come on, Clive. He's waiting. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Serio chcesz tam iść, bracie? Iść do pomnika? Pójdziemy do pomnika, tylko tak sobie teraz myślę. Zobaczmy, co oni nam dali. Wyposażenie ikony. Czy to jest warte? To zamiast bransolety? Chwyt założyciela. Oj, no, trochę daje. Jest różnica. No przypuszczam, że w wyglądzie też. No dobra, wracamy na mapę świata. Lecimy jeszcze staruszkę odwiedzić. Lokalna mapa. Bliżej się nie da. Znowu z takiej misji, gdzie wydawało się, że chwila, moment i będzie. Ej, bracie, idziesz na... Idzie. Unwavering will and an unbreakable bond. Do you really think we're strong enough? To save the world? Of course. To have overcome father's political enemies? Of that I'm less certain.
Especially knowing what we know now. What Mother was truly capable of. But perhaps these bands would have helped. Knowing he was with us would have made all the difference. Czasem mi brakuje tak zeskakiwania z góry. Byłoby zdecydowanie łatwiej. It's just back there. Choć może nie tym razem, jakbyśmy wylądowali na dole. Father always fought for what he believed was right. It wasn't until that night at Phoenix Gate that I realized I had never fought for anything. I always had someone else to do the fighting for me. No matter how fate conspired against him, he never lost heart, never looked back, never stopped fighting. To me, he was the greatest of men. And I've been trying to live up to his ideals ever since. We all have, Clive. We all have. And we'll keep trying. Because that's what he would have wanted. What he would have done himself. Even if it meant standing against the very gods in the heavens. I shall be borrowing this, Father, if I may. That you might watch over us as we follow in your footsteps. We won't lay you down. Onward then. Onward. To the end. And to a new beginning. Na to wygląda. No to wygląda. Kurczę, jak tak dalej pójdzie, to czeka nas może nawet jeszcze dziś nowy poziom. No kolejna ozdoba do komnaty, tak, tego nam nie brakuje, ale no widzieliśmy, że w komnacie jest jeszcze miejsce na kilka, więc właśnie je uzupełniamy. Joshua dołączył do drużyny i pozostanie w niej do chwili wyruszenia do Genezy. A, to my w złym momencie twoją misję robiliśmy. To mogła być pierwsza misja, jaką robiliśmy w ogóle z tych pobocznych. To byśmy przynajmniej cały czas z Joshuą biegali, a my na koniec pobocznych akurat dostaliśmy gościa. No kto mógł wiedzieć, że to tak się skończy. Z drugiej strony ciekawe, czy Joshua by tam swoje 3 grosze dorzucał do całej sytuacji. Tu listy, ale listy mogą jeszcze poczekać. Chociaż nie, to w listach jeszcze coś się tam pojawiło dodatkowego. Okej, ale to i tak mogą poczekać, bo później nam będą dziękować za różne misje, to wtedy to ogarniemy. Sid, do you have a moment? By all means. It's my old master. Seems there's no escaping her. She found some way to send me a letter. And something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point. And it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless. Bearers no one would miss. And even better for her, bearers with no one to look after them. When ether started lapping at the walls, the jailers fled. Leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Sid, I'd like to believe that I've earned your trust by now.
And while I'm well aware that you've forbidden Cursebreakers from traveling to Elude, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. No dobra, to ruszajmy. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean... I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. There was a name in the prison register. A name from my past. Chadwick. Another of my former master's protégés. A gifted soldier, and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in that place. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit Walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. I only pray there are still bearers alive to save. As do I, Doris. Więzienie brzmi jak problemy, a problemy to my akurat lubimy. No dobra, spójrzmy na mapę i przenieśmy się... Gdzie... Kurczę. Zapomniałem, że brakuje nam oddalania widoku. Przenieśmy się tutaj. Lokalna mapa. Tak, pójdziemy pod mury, to nawet całkiem blisko wyjdzie. Rozumiem, że zejdziemy jeszcze do jakiejś podziemi, czy ja? Doris is waiting for me near Balmung Dark. The longer she's out in the open, the more likely she is to be found by Akashic. I need to hurry. Możemy ściągnąć kumpla, bo widzę jakieś większe problemy na drodze. Jakby udało nam się szybko wsiąść, to może je wyminiemy. Siema. O kurczę, jaka ekipa. No, szkoda tracić na nich siły. Może ja tam chyba płonące kule widzę po drodze. I to nie tylko płonące. No siema. Right. No super, idealnie. O to chodziło. I can walk from here. There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet, but let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether stick is there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. No nie wiem, Just czy how w bad are takim the floods miejscu... inside the walls? Bad enough to turn a bearer? I hope not. We're risking... Locked up tight. Nie wiem, czy w takim miejscu stay safe jest to możliwe. Taka nie możemy Use calling zawołać. Ambrosia now. Oj, przesadzasz. Time to fight. Dobra. Kurczę, jak go tak podbije, chociaż mamy później doskok Feniksa na takie sytuacje chyba właśnie. Te pazury... Co najwyżej może ich osłabić. Chociaż ostatni pazur trochę tutaj robi dodatkowych obrażeń. No dobra, cela numer 1. Zbadaj. Mroki Balmungu. Królestwo Walut niniejszym wyznacza to miejsce na placówkę do zatrzymywania nosicieli zarówno z kraju, jak i zagranicy. Celem tej placówki jest wyszkolenie bestii Kuza do wykorzystania w walce. Wspomniany cel jest objęty ścisłą tajemnicą, której ujawnienie karane będzie śmiercią. Schwytani nosiciele mają służyć wyłącznie do opisanego celu. Wykorzystanie ich do innych celów wymaga dodatkowego zezwolenia. So this place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. Czyli nie mogli korzystać z ich pomocy. Tylko mieli walczyć z tym czymś. Mam nadzieję, że to coś już nie żyje. A na pewno nie stało się Akyszem. Oby. Jesteś blisko celu?
Ej, jesteś daleko celu? Jeszcze to... Chociaż tak jakby chcieli nas na środek wysłać. No nie wiem, czy... O, cześć panowie. Trochę to trwa. A brata nie wiadomo ile będziemy czekać. O kurczę. Zawsze ta moc mnie zaskakuje, tak trochę negatywnie w tym pierwszym uderzeniu. Później to się nieco zmienia. Już? A, awans! Ach, lubię te awansy w takich momentach. Punkty zdrowia, ładnie idą, ładnie. No cóż, ciekawe czy tę siłę tak idzie odczuć, że rzeczywiście mocno urosła. Ale co my tu mamy? Zalecenia dotyczące posługiwania się bestią Kuza. Bestie Kuza od dawna znane są jako szczególnie agresywny gatunek. Z tego powodu oczekiwano, że skuteczne wystawienie jednej z nich na polu bitwy doprowadzi do zadania wrogom dużych strat. Jednakże w trakcie przeprowadzonych dotąd ćwiczeń bestia nie była w stanie odróżnić sojuszników od wrogów. Dlatego wypuszczenie jej na pole bitwy w sąsiedztwie sprzymierzonych oddziałów nie jest zalecane. Zamiast tego proponuje się, by przyciągnąć uwagę wroga za pomocą schwytanych nosicieli, a następnie posłać bestię w bój, by osiągnąć jak największą skuteczność przy zminimalizowaniu ryzyka wobec walutczyków. Tak to się chyba nazywa. And what happens when they run out of bearers? Even the Imperials take better care of their branded than that. No, ale myślałem, że bestie, że źle je oceniają, że tak naprawdę nie są takie agresywne. To się okazuje, że chyba nie jest to tak miło, jakby się chciało. Jeszcze jedna lektura. Notatka o karmieniu bestii Kuza. W wyniku niedawnych braków w zaopatrzeniu mieliśmy za mało środków do wykarmienia bestii Kuza, którą się opiekujemy. Na szczęście podczas próbnej bitwy zaaranżowanej w ramach jej treningu zauważono, jak zabija i pożera nosicieli. Taki posiłek wprawił ją w stan widocznego zadowolenia, co sugeruje, że może nawet preferować żerowanie na żywych nosicielach. Choć niespodziewane, zachowanie to nie jest niepożądane. Nosiciele, którzy nie nadają się już do treningu, mogą zostać przeznaczeni do tego celu. No dobra, chyba na pewno z kimś się tu spotkamy. This is even worse than I'd feared. Brakuje jeszcze kolejnej Nothing wiadomości. but a caching down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. A to oznacza, że gorzej już nie będzie jednak. Gdzie były te schody na górę? Tu? No kurczę, przysiągłbym, że prawie tutaj się gdzieś wpakowałem na nie przed momentem. Tylko przyszliśmy tak naprawdę uratować tutaj kogoś. A póki co to biegamy. I nie wiadomo czego na dobrą sprawę szukamy. A bracie, zajmij się nimi. O, ty żyjesz? A nie, to ty. Myślałem, że mamy tego kogoś. Chodźcie na sztorm. O, tu jest... Ci... się okaże, że sztorm mocniejszy niż ten żar, który tak chwala od początku. O, a ty skąd to... Oj. Dobra, ten jest spoko. Co jest z nim nie tak? Tylko, że jak go zepsuliśmy, ten sztormem, nie mieliśmy do tej pory takiej sytuacji, żeby... O, gość ma 0 życia, a wciąż żyje. To w ogóle nam doświadczenie wpadło, jakbyśmy byli po walce. Co tu chodzi? Dobra. Pierwszy raz takiego mamy. Chyba że to ten jej przyjaciel. No luck downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and it can't be true, can it? Bearers die every day in service of their masters, but this is so much worse. Pitting bearers against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children even, and those who wouldn't or couldn't were disposed of.
Whatever that means. I'm afraid it means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Don't say that. Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. To się nabiegamy. Kolego, nie denerwuj się. O, odzyskał zdrowie. Ale to i tak nie... Wow! Nie denerwuj się. Ciekawe, czy to chodzi... Nie no, to prawdopodobnie chodzi o tę bramę, którą już tu widzieliśmy. Co to było? Tę bramę, co już widzieliśmy. Tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Let's see what we can find down here. No nie wiem, czemu zachęcają, żeby wyjść tam do środka. Może być. Halo? Wiemy, że ktoś tu może być głodny. Zawołajmy ptak. Aha. A nakarmiłbym takim soczystym kakadu, czy jak ambrozją. Nawet z nazwy brzmi kusząco. No jeżeli mieliśmy tu eterowy potop, ciężko sobie wyobrazić sytuację. O! Jakby to był... She sounds close. To był koszmar, znaczy horror. Who are you? There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards. They're still here. But something's wrong with them. Everyone else was eaten by the monster. Of course there were. Thank the Founder. It was worth our coming. But I'd rather we didn't linger. Are you ready? Ready when you are. You poor thing. You must have been terrified. Did Chadwick send you? What? He fought the monster. Distracted it so I could run away. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. Was that? Monster's back! Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. You put that bearer-eating bastard in the ground. It's out there waiting for me. I can't let it live. Not if it's got a taste for bearers. Ciekawe, czy Chadwick też tu gdzieś biega jeszcze. No, kolego. Bestia Yakuza, ranga A, jak Yakuza. No i idealnie, mamy legendarnego stwora. Może wypadnie to coś, co poszukujemy tam z jakiejś bestii nawet. Ale to tak. To czekaj. Nas będziesz atakować? Chyba nas. Tak, on ma te części. No tak. No to w sumie nie dziwi, że to legendarny potwór. Trochę mu to zabiera czasu. Wal lodem. Tylko nie wiem, czy lód i te kule to jest dobre połączenie. Ale lepszego nie mamy. I... Gleba? Mam nadzieję, że gleba. Więcej kul. Bestia wytrzyma. No.
Dobra, kojarzymy tego, takiego, znaczy podobnego do ciebie. O właśnie, z takimi kulami. No czemuż, kurczę, ja to nie sił, że już zwizja, że on... Leży? Nie, wygląda jakby leżał. Za szybko, bestia! To nie tak miał być. No, leży. Dobra, i na początek to... Na zmarnowanie, tak, nie? Znowu nie przetestowałem, czy to wrzucenie ognia na nasz miecz się przełoży na cokolwiek. Ale chyba większych obrażeń na ten moment no nie zmajstrujemy tutaj. By trzeba było jeszcze te kule może, które tam gdzieś zadawały obrażenia, ogarnąć. Coś by z tego jeszcze wyszło, ale tak to... Oj. Ale to jest dziwne w sumie, że ta bestia... Jakbyśmy zrobili to, jak ona się tak lubi rzucać. Dawaj to na jedynkę. O, jest to. Giga błysk. Dawaj kolejne, tak. Mamy to. Ach, dobra. Mega rozbłysk. Już było tak blisko. Jest, mamy to. I wal. Kurczę, to też zadaje obrażenia. Bo jak po 400 to w sumie taki fajny przeciwnik do obrażania. To dużo odkrytych miejsc, więc jakbyśmy chcieli robić kombosa na 100 000, to myślę, że te kule odpalić nie jest to głupi pomysł. Co nam wyrzucił? Czy coś na Ragnarok? 5000. Kajdany. Kurczę, kajdany to chyba nie to, czego poszukujemy. Finally. Sid, are you hurt? I'm fine. I think. No. What is it? A diary. I gave it to Chadwick before we went our separate ways. He was here. Do you think that creature? I'm sure he fought bravely to the last. The girl is safe thanks to him. Chadwick. You fool. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. From what I hear, you've barely left the girl's side in days. I hope she's recovering from her ordeal. She is. Slowly but surely. She's far tougher than she looks. I thank the flames we found her. If we hadn't... I know. But we did. I'm sorry we weren't able to save Chadwick. There's no need to apologize. Without your help, I would never have found out what happened to him. How he fought to the bitter end to save her. To save Heide Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past. If you don't mind, that is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things. Kill and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came. But no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows. But we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore. So we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong.
It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own. And he died not as someone's tool, but as a hero. Haida Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles. And the Cursebreakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done. For Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. No to jakoś to całkiem optymistycznie wyszło. Po cyberpunku byłem przyzwyczajony do innego zakończenia. Kolejne, a nie, skraca czas Gungrira do tworzenia przedmiotów. Liczyłem, że nam da coś na wystawkę pokojową. Ale jedyne co, to wygnało nas na górne schody do kolejnych misji. No dobrze, to może jeszcze ta jedna, jak już jesteśmy blisko. Znowu coś zepsułyście, dzieciaczki. What do you think happened to Miss Midadol? I heard... Sid, you have to help us. With what? You didn't take apart another of Mid's contraptions, did you? No? Well, yes, but that's not what we want to talk to you about. It's Miss Midadol. She's been acting strange. Very strange. She's barely ever around. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said, in the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Not long ago. Right after she got back from saving you from Stonehenge. Then it's probably just about the Enterprise. It did take quite a battering on the way there and back. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Midadol's inventions. Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Midadol back together? She seems really sad. Poskładamy. Why don't I go and see if I can cheer her up? You do that? For us? She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Akurat lochy i lożki to nasza specjalność. Więc chętnie zejdziemy niżej. Pierwszy raz, nie, drugi raz Mid tutaj spotkamy. Zazwyczaj tutaj nigdzie nie było w okolicy. Mid, if you have a... That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First, I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if a godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the Tub and Crown. Refined stuff, like they make in Ordill. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the Cursebreakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? No nie wiem, I jak should na speak with one of the Cursebreakers before I set off for Old Hill. kogoś See if rozbitego, I can't find this bone while I'm there as well. Has Midadol mentioned to jakoś niespecjalnie wygląda, żeby się źle czuła.
Czyżby dzieciaczki nas naciągnęły na misję? Ale z drugiej strony, jeżeli moglibyśmy latać Enterprise'em, to czy to by miało jakiś wpływ na nasze tutaj misje główne? Macie coś dla nas? Pusto. Niewdzięcznicy. All right, Sid. Come to buy us around, have you? Only if you earn it. Mid needs a piece of light but durable bone for her next project. You've encountered your share of beasts on your travels across the realm. Any ideas? Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. You know what an adamantus is? I do. And I know to give them a wide berth. Will any old adamantus do? Well, with shells, the older the harder. There's a rumour of an ancient adamantus down in Karava, near Bidza, or what's left of the village anyway. But don't expect to make quick work of the bastard. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. No dobrze, to pozyskaj olej. A to olej to chyba będzie szybką akcją jakąś, no to liczę trochę. Lecimy w świat. To olej tu blisko czy żółw? Wow, to możemy brać. Olej z doków, powinna być szybka akcja, tylko będzie z kim walczyć, czy ktoś ma nam coś takiego oddać, sprzedać? Jesteś blisko cela. Z drugim pewnie nie będzie tak łatwo. After what happened here, it's O, a miracle there was any left at all. nie jesteśmy tu sami. Gdzie jest nasz brat? Kurczę, Joshua dziad obiecał, że będzie na dobre i na złe z nami teraz biegał. A jesteś, dobra, sorry. Oceniłem już, ale no... mieliśmy prawo do tego. Goblin rabuś. No gorzej jak on ma przy sobie takie rzeczy, ale... wydaje mi się, że tam to już nam cel misji znika. Dobra, coś się świeci tutaj. This should be enough. No i spoko poszło. Jeszcze fajny cmentarz odwiedziliśmy, taki świeżutki. Czego nie można powiedzieć o tym oleju. I być może natrafimy na kolejne legendarne zwierzę, tylko no niestety, nic po drodze przy słupach. Ale z bratem to powinna być szybka akcja. Chodź, hopie. Może chociaż tym razem. Jako... no wygląda na to, że ostatnia z misji na ten odcinek, ale nie ostatnia jeszcze poboczna. A może tym razem będzie coś szybkiego. To w takim razie te dwie poboczne, które nam tam zostały, o ile się jeszcze jakaś nie odpali, ale to 3 też nie są problemem, bo to już taki nasz trochę standard. Ale to te dwie poboczne byśmy połączyli z wytworzeniem legendarnego miecza, bo jeszcze będę musiał sprawdzić, czy na pewno, ale prawdopodobnie musimy zapolować na 2 potężne stworzenia i mamy to. A jak już lecimy ze wszystkim, to może i fajnie by było mieć właśnie potężny miecz na finał gotowy. Dobra, najgorsze z tymi akurat jest to, że bardzo ciężko jest w ogóle coś zaatakować. Tylko od strony pyska idzie się wbić. To nie jest takie proste wcale. O, jak ładnie podrapane. Co żaruda, to żaruda. Ło, bracie. Co to są za punkty po 24? Ej, hopie, hopie! Weź mu tu wyceluj w głowę. To za długo by trwało, jakbyśmy mieli na takich małych punktach operować. No plus jest taki, że ta moc już robi robotę. Tutaj też po 2000 punktów. No nie, jak się dobrze wiedzie. No właśnie, to nawet tutaj ładnie. Jak się dobrze wiedzie, to jest spoko, ale trzeba dobrze wjechać i to jest problem. Kurka, jak mu ogień spod skorupy poszedł. Breakdance. Jeden z takich większych przeciwników, z którymi w ogóle przyszło się gdzieś spotkać po drodze. Chleba. Serio, nic nie mamy?
Średnio ci to wyszło. O, jak szybko poszło. Że to połączenie z bratem tak działa. Pięć 5120. Powoli chyba będziemy blisko celu. Gorzej jak to dopiero początek misji Meet. No, bo to z Enterprise też tak się bawiliśmy, że możemy lokalną mapę, ale i tak chyba nie ma szybszego zejścia do niej. A to możemy się pojawić u niej. Z Enterprise'em też się tak bawiliśmy, że tam z 2-3 misje były zanim do tej ostatecznej formy się udało dojść. Mid, tell me this is all you need. No, masz. You make it sound like I asked you to save the world or something. Tell me this is all you need. It's most of what I need. After you left, I went over the figures again, and I realised I'd forgotten a 1 and a 0. And a cogwheel. Just a tiny one. Though, that's the problem. Gears that small are a bastard to make, and I may have lost the one Blackthorn spent a fortnight toiling over. Wait. The children. When they took apart your scales, there was a tiny brass gear. Now that I think about it, they didn't use it when we put the scales back together. The young'uns? But why would the... You know what? I don't want to know. I'll keep working on the model. You go and find that cog. To co, nasi nowi znajomi. Gorzej, że to było tak dawno temu. Has Midadol mentioned a new Mogło project? któryś z nich to zjeść już. Sid! Is Mid still hiding from us? She wasn't hiding. She's fine. She's just busy working on her next project. A new invention? What is it? What is it? Is it an airship? I bet it's an airship! Do you think she'll let us help? That just so happens to be why I'm here. She needs something special, something only you three can provide. A brass gear. A tiny one. One that might fit on, say, a set of scales? Oh, the one you forgot! We remember! We saved it, just in case. It's in the bag of bits. Since your lesson, we've been disassembling, then reassembling everything we can find. All the pieces that are left over, we keep under our beds, just in case. That's good to know. Look! I found it! Is that all? Just the gear? We have more parts if Mid needs them. That's all for now. But I'll let Mid know about your hoard. Just in case. Thanks, Sid. Jaka duma w oczach. No, przynajmniej tym razem nie musieliśmy atakować żadnego potwora. Mieć jakaś pamiątka na szafkę, czy coś, bo zbieramy, już nam niewiele zostało. Well, did they have it? They did. And they kept it somewhere nice and safe. Will it work? Will it work? He's perfect! You're a genius, Clive. What exactly are you going to use it for? Only the most important job of all. The wings aren't going to move on their own, but with the right cog in the right place, well, you just wait and see. Oby tak było. Ciekawe, czy już teraz pokażą, jak lata, czy to tak wizja przyszłości. That should do it. Here goes nothing. Titan's
Wasn't supposed to fly, was it? Of course it was supposed to fly. Wouldn't be much of an airship if it didn't. Honestly, these bloody engines are driving me mad. I was so sure this would be the day she soared. The mithril engine was made to make dreams come true. But maybe this is one dream the world's better off without. Show folk how to take flying. It won't be long till they're raining death down on each other. People will lose their homes. Children, their mums and their dads. Like I lost mine. I'm sorry. So am I, Clive. So am I. Sorry that I have to choose. Do I follow my head, or do I follow my heart? Good question. The first time I stood on the deck of your ship, felt the wind in my hair. It was like I was flying. But imagine how it would feel to actually do it. My dad always said there were two ways of living life. Chasing a dream or shuffling to your grave. And he were right. Right about a lot of things. Not that I like to admit it. People need dreams to chase. Especially in a world like this. Right. When this is over, I'm gonna take all my mithril engines to Zemeckis and sling them over the edge. I won't have my dream end up turning into someone else's nightmare. But all that hard work... All that hard work will not be used for war, Jamie. But it isn't like it'll be gone. Tell me, Clive, have you ever been on a treasure hunt? Not since Joshua and I were boys. Why do you ask? Because I'm going to bury the engine schematics and leave behind a little riddle telling people where to find them. A really hard one, so that only the most dedicated dreamers will ever be able to work it out. Ooh, I can picture it now. Some daft general squinting at the words with a gormless expression on his mug. Like that one, yeah. Right. Of course, if I'm putting this engine at the end of a treasure hunt, I'll still need to make it a treasure worth hunting for. Won't be much of a prize if it couldn't even make a toy boat fly after all. My dad always said, dream big. But it ain't the size of a dream that's important, is it, Clive? Only that it's a good one. And I reckon I've got a fair few good uns left in me. I'm sure you do. Skomplikowane te nastolatki. To po co my to wszystko robiliśmy? 500 punktów doświadczenia. Dobra, znaczy tego... No i mamy ozdobę. Może poleci o nas. Ale to nie powiemy jej, żeby nie psuć jej marzeń, czy jakichś tutaj rozterek moralnych. No dobrze, więc w następnym odcinku mamy jeszcze 2 misje poboczne. Skoczymy sobie na to. Później wrócimy odczytać wszystkie listy, bo za te dotychczasowe działania pewnie też coś nam wpadło. Możemy jeszcze skoczyć do szeptu, odebrać nagrodę, bo coś nam się tu pojawiło. Ale no zobaczę, czy jest w zasięgu już ten legendarny miecz, bo może się okazać, że dopiero po zakończeniu gry, czy tej głównej fabuły, będziemy mieli wszystkie potrzebne przedmioty do jego wytworzenia. Nie! Kurczę, nie! Nie patrz się na nas. Deser. I wasn't expecting you back, sir. Powiedz, co tym razem dostajemy.
Rękawice Genjiego. Jeśli wierzyć pijanej kapitan Galery, z którą siedziałem wczoraj wieczorem przy stole, wieści o twoich wyczynach obiegły cały wielki kontynent. Ponadto powiedziała, że są ludzie, którzy pragną wspierać twoje działania i że sama się do nich zalicza. No to bierzemy. Co one robią, te rękawice? To jest wisiorek. I otwór Enigma upadłych. Enigma upadłych, ale kolejne 500 jest potrzebne. Best of luck out there, Sid. Gorzej jak ta enigma jest nam potrzebna do wytworzenia miecza, ale to sam wisiorek, pokażcie nam jeszcze szybko, jak to znaczy nie obstawiam nic konkretnego z tego, no. Ale Genji zwiększa obrażenia siły woli zadawane wrogom o 5. Jakby było 50, to by trochę inaczej to wyglądało. No dobra, ale jak to wszystko będzie wyglądało, to my tak naprawdę zobaczymy w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.